Cześć, tu Dorota. Witajcie na kanale Polish with Dorota. Za tydzień jest Wigilia i Święta Bożego Narodzenia. Dlatego w tej lekcji nauczycie się, jak przetrwać Boże Narodzenie przy polskim stole, jeśli spędzacie Boże Narodzenie z Polakami. Zobaczycie 6 dialogów przy stole i będzie to przydatne, czyli praktyczne, będzie to przydatne nie tylko w święta, ale też na co dzień. A jeśli oglądacie mnie pierwszy raz, to musicie wiedzieć, że mam też szkołę języka polskiego online. Możecie uczyć się polskiego z każdego miejsca na świecie z moimi świetnymi, wspaniałymi nauczycielkami. A więcej takich lekcji wideo, podobnych do tej, znajdziecie na mojej stronie polishwithdorota.pl. Za moment zaczniemy lekcję, ale chciałam Wam jeszcze polecić mój filmik o polskich tradycjach bożonarodzeniowych. Link do tego filmu powinien być tutaj i jest też w opisie filmu. Zaczynamy. No więc, siedzicie przy stole. Są święta. I chcecie ze stołu coś, co stoi bardzo daleko. Jak o to poprosić? Możecie poprosić, żeby ktoś Wam to podał. Podać to znaczy wziąć i dać innej osobie do ręki. Posłuchajcie dialogów. Przepraszam, czy możesz podać mi sól? Jasne, proszę. Przepraszam Cię, Natalia, podaj mi sałatkę. Oczywiście, proszę bardzo. Przepraszam, czy możesz mi podać to? To? Nie to. To na białym talerzu. To. A, to są śledzie. Tak, śledzie. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję. To były dialogi nieoficjalne. Mówimy, czy możesz mi podać? Albo podaj mi. Proszę, podaj mi. Ale jeśli chcecie powiedzieć to samo do starszej osoby, do osoby, której nie znacie, to oczywiście musimy używać formy oficjalnej. Czy może mi Pan podać? Czy może mi Pani podać? Albo jeśli to jest może babcia, dziadek, ciocia albo wujek Waszego polskiego męża albo żony, możecie też powiedzieć, czy może mi babcia podać? Czy może mi dziadek podać? Czy może mi ciocia podać? Czy może mi wujek podać? To będzie bardzo grzeczne, bardzo eleganckie i na pewno babcia, dziadek, wujek albo ciocia będą bardzo zadowoleni, jeśli tak do nich powiecie. Posłuchajcie krótkiego, oficjalnego dialogu. Przepraszam bardzo, czy może mi ciocia podać chleb? Oczywiście. Dziękuję pięknie. A jeśli chcesz rozmawiać z Polakami, ale nie czujesz się pewnie, nie wiesz co i jak mówić, to mam dla Ciebie coś bardzo praktycznego. Nagrałam kurs wideo, w którym nauczysz się, o co Polacy mogą Cię zapytać i co im odpowiadać oraz o co Ty możesz ich zapytać.
ten kurs jest dla Ciebie, jeśli jesteś na poziomie A1 albo A2, ale chcesz więcej rozmawiać i aktywnie uczestniczyć w spotkaniach. Tak jak w moich lekcjach na YouTubie, kurs jest po polsku, ale są polskie i angielskie napisy, więc będziesz wszystko rozumieć. W kursie jest aż 12 lekcji wideo i 23 typowe, przykładowe dialogi. Oprócz tego dużo dodatkowych materiałów. Po każdej lekcji są interaktywne ćwiczenia, jest ich 28 i dlatego dobrze zapamiętasz cały materiał. A oto, co uczniowie mówią o tym kursie. Kurs nazywa się Smalltalk po polsku. Kliknij link w opisie filmu i rozmawiaj swobodnie z Polakami. W czasie świąt jemy trochę inne jedzenie niż na co dzień. I może nie będziecie wiedzieć, co to jest. Jak zapytać? Posłuchajcie. Przepraszam, jak to się nazywa? Przepraszam, a co to jest? Co to takiego? Z czego to jest zrobione? Z czego to jest zrobione, to znaczy, co jest w środku. Czy to jest z mięsa, czy to jest z kapusty, na przykład. Podobne pytanie to, co tam jest w środku? Możecie zapytać też, czy w tym są jakieś konkretne rzeczy, składniki. Czy w tym jest mięso? Czy w tym jest ryba? Czy w tym jest dużo cukru? Czy w tym są grzyby? Czy w tym są ogórki kiszone? A jeśli nie jesteście pewni, czy to jest deser, czy nie, możecie zapytać, czy to jest słone, czy słodkie. Posłuchajcie 2 dialogów, gdzie poznacie 2 wigilijne polskie dania. Przepraszam, a jak to się nazywa? To jest bigos. Lubisz bigos? Nie wiem, nigdy nie jadłam. Naprawdę? Musisz spróbować. A co tam jest w środku? Kapusta, mięso, grzyby. Czy w tym jest też ryba? Nie, tylko mięso, różne rodzaje. Aha, chętnie spróbuję, ale tylko trochę. Daj talerz. A to? Co to jest? Co to takiego? To są kluski z makiem. To jest słodkie czy słone? Słodkie. Jemy to tak naprawdę tylko w święta. I z czego to jest zrobione? Tu jest głównie mak. Mak to jest taki czerwony kwiat i potem on ma czarne nasionka. Z tego robi się na przykład opium albo morfinę, ale nie bój się, tu nic takiego nie ma. A, mak. Wiem. Jest takie ciasto, makowiec. Bardzo lubię. Więc jest mak i są też bakalie. Bakalie? No, bakalie to takie suszone owoce, na przykład rodzynki. Są tam też orzechy, no i oczywiście kluski. A co to są kluski? Kluski. Kluski to jest coś takiego jak makaron, trochę podobne do gnocchi, takich włoskich klusek, coś takiego. Okej, jest pyszne. Spróbuj. Poproszę, możesz mi podać? Posłuchaliście już 6 dialogów, które pomogą Wam odnaleźć się przy polskim
stole. Jeśli podobała Wam się ta lekcja, to zapraszam Was do wsparcia mojego kanału. Możecie zrobić to też, kupując jeden z moich kursów wideo. Dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia w następnych filmikach. Pa!